Witajcie ponownie na moim kanale Beat Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie dla znaku zodiaku Panna. Będzie to czytanie ponadczasowe, czytanie, co powinieneś wiedzieć na dany moment, i zrobimy w pierwszej kolejności czytanie na sprawy zawodowe, na karierę, finanse, a następnie na sprawy miłosne, partnerskie, na wszelkiego rodzaju relacje. Proszę pamiętać, że jest to lektura ogólna, nie ma możliwości, by w pełni rezonowała z każdym i nie będzie rezonować w pełni dla każdego, więc pamiętaj proszę, żeby wziąć to, co rezonuje, co działa, pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to po prostu odrzuć. Dobrze, przechodzimy w takim razie do czytania dla Panny. Skorzystamy dzisiaj z kart jedynie wyroczni i poproszę o karty na sprawy finansowe, zawodowe dla Panny. I jeszcze jedną kartę. Troszkę za dużo. I jedną kartę dla Panny na sprawy zawodowe, na sprawy kariery. Dobrze, mamy. Mam nadzieję, że dobrze widać. I przechodzimy do czytania. Pierwsza karta to czas na drzemkę. Karta mówi, że w tej chwili możesz mieć wrażenie, że wiele spraw w sprawach kariery nie posuwa się do przodu. Jest tymczasowy brak działania, odpoczynek. Może jest właśnie czas na to, żeby odejść od pewnych spraw i odpocząć, żeby wejść w taki stan bezczynności, uwolnić się od pewnych celów życiowych, od list, od jakichś pragnień, od działań, które do tej pory być może za bardzo Cię absorbowały, i pozwolić sobie na realizację marzeń poprzez właśnie odpoczynek, poprzez nabranie dystansu i neutralności do pewnych spraw. Bo może być tak, że Twój umysł jest już tak przeciążony, że jakby zablokował dostęp do tej wewnętrznej mądrości, którą mamy, i może być sytuacja, że pewne pomysły, pewne działania nie będą mogły się zrealizować, wypłynąć na wierzch, bo nie będzie, umysł będzie zbyt zablokowany, zajęty, i ważne jest, żeby właśnie zrelaksować się, odpocząć, być może pomarzyć, pozwolić sobie na marzenia i być gotowym na to, żeby ponownie nastąpił ten przepływ przez Ciebie różnych idei, pomysłów, siły, która nada jakby ponownie kierunek Twoim działaniom i pozwoli Ci w późniejszym czasie w pełni zaangażować się w coś. I to jest też właśnie czas, żeby porzucić wszelkie harmonogramy, dać sobie szansę na wycofanie się, bo Twoje cele i działania, które sobie narzuciłeś, mogą spokojnie poczekać. Pozbądź się jakby przywiązania do wszelkich rezultatów, odpocznij, medytuj być może, jeżeli potrzebujesz, albo weź urlop.
sprawy wkrótce nabiorą dla Ciebie tempa i kiedy odpoczniesz, kiedy nabierzesz sił, wtedy będziesz miał okazję do tego, żeby wprowadzić w swojej karierze, w sprawach zawodowych pewne zmiany. Poprzez to, że odsuniesz się na pewien czas od tych zajęć, które być może w ostatnim czasie za bardzo nagromadziły się, tak? No i kolejna karta mówi o elastyczności, możliwości właśnie nauczenia się, otwartości umysłu, kompromisu w tym, co jest najważniejsze, tak? Czyli zdrowy rozsądek, ale jednocześnie otwarty umysł, więc jakby bądź bardziej otwarty, bardziej świadomy, bardziej może elastyczny w swoich działaniach, postaraj się jakby manewrować, dopasowywać. W tym czasie również ludzie wokół Ciebie będą być może bardziej przez to elastyczni. Nawet jeżeli masz jakąś jasną wizję, co chciałbyś zamanifestować, jak to będzie wyglądać, kto weźmie w tym udział, czy jaki będzie dla Ciebie dostęp, nadal jest to czas, kiedy musisz się zrelaksować i otworzyć również na inne możliwości. To jest kwestia też dopasowania się do tego, co wszechświat chce Ci zaoferować, więc mogą się pojawić nowe możliwości, nowe plany. Może to być praca, o której nie myślałeś nawet, że może się w Twoim życiu pojawić. Mogą to być nowe źródła pieniędzy lub w ogóle inna szansa, która do tej pory wymykała się Twojej wyobraźni. Więc bądź elastyczny i pamiętaj, to lub coś lepszego pojawi się teraz dla Ciebie i bądź skłonny trochę się ugiąć przed tym i żeby móc się cieszyć osiągniętymi rezultatami. Więc jest tutaj właśnie jakaś nowa możliwość, adaptacja do rzeczy innych, które być może wcześniej wydawały Ci się niemożliwe do osiągnięcia. Trzeba być jakby bardziej elastycznym i otwartym, mieć otwarty umysł, żeby dostrzec nowe możliwości w czymś. To, co może się na Twojej drodze pojawić, a czego być może się nie spodziewałeś. Kolejna karta to niedokończona symfonia. Tu jakby może pojawić się sytuacja, w której pewne sprawy nie zostały dokończone, brakuje pewnego zamknięcia. Więc być może zbliżasz się do zakończenia jakiegoś cyklu, jakiegoś projektu, może też uczysz się nowych rzeczy i zanim będziesz mógł ruszyć dalej do przodu, ważne jest, abyś pogodził się z tym, w jakim miejscu w tej chwili jesteś, zaakceptował to. Po to, żeby zamknąć w pełni ten etap swojego życia, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i psychologicznym, a wtedy te różne odpowiedzi, których szukasz, zostaną przez Ciebie znalezione. Jeżeli nie możesz ruszyć do przodu z czymś, to znaczy, że pewne sprawy nie zostały domknięte, pewne lekcje nie zostały opanowane odpowiednio, więc jakby zastanów się nad tym, co minęło, aby ta symfonia mogła wreszcie zakończyć się wysokim tonem.
Więc pamiętaj o ukończeniu projektów teraz już, zanim rozpoczniesz te nowe. Tu jest ważne, żeby nie zostawiać za sobą spraw niedokończonych, więc może stworzyłeś coś wyjątkowego, co przyniesie Ci pieniądze, obfitość, możliwość zdobycia uznania, ale warto jest to wszystko przejrzeć jeszcze raz, uporządkować, tak żeby nie pozostawić po sobie żadnego bałaganu, tak? Dokończyć wszelkie sprawy, które być może w Twoim otoczeniu narosły. Więc uporządkuj swoje sprawy, zanim wejdziesz w jakiś nowy projekt, nową sprawę. Mogą to być niezapłacone rachunki, dokumenty, które trzeba podpisać lub złożyć, może oddać trzeba jakiś projekt. Wszystko to trzeba jakby uporządkować, żeby ta ścieżka dobrobytu miała czystą drogę, żeby była świeża i wtedy będzie można wkroczyć na te właściwe tory. Dobrze, zobaczmy, co w sprawach uczuciowych, związkowych i miłosnych dla panny. Dobrze, wypadły nam więcej kart. Przeczytamy je wszystkie. Widocznie tak miało być. Zaczniemy od karty, która mówi o rąbaniu drewna. Więc tutaj mówi karta o pewnej pokorze, o codziennych doświadczeniach. Więc jakby karta mówi, że pewne marzenia Twoje mogą być w tej chwili uśpione w świadomości i bardziej jesteś skupiony na prostych obowiązkach, które musisz wypełniać w swoim życiu. I te zwykłe czynności codziennego życia mogą być również manifestacją czegoś większego. Więc jakby kiedy nie koncentrujesz się na swoim pragnieniu, to pragnienie może dotyczyć na przykład znalezienia nowego partnera. Kiedy przestajesz się cały czas koncentrować na tej jednej myśli, a poddajesz się zwykłym, codziennym czynnościom, wtedy masz jakby możliwość wprowadzenia się w większy stan otwartości umysłu. Uwalniasz się od różnych przywiązań. Oczyszczasz jakby swoją energię, aby otrzymać tą jedną jakąś ważną myśl, wiadomość, która przybliża cię do tego, czego naprawdę w życiu szukasz. Tu też karta mówi, że żeby poddać się właśnie tym codziennym czynnościom, że pamiętać też o tym, że nie wszystko, co jest ciężkie, to również musi być w taki sam sposób ciężki zdobywany. I tutaj być może marzysz o bogactwie, o sławie, o jakichś pomysłach. Możesz poświęcać bardzo dużo
czasu na tych marzeniach, na mówieniu o swoich snach, ale żeby coś tak naprawdę się wydarzyło, to trzeba podjąć się jakiegoś działania, małego zadania, bo te wielkie marzenia staną się rzeczywistością dopiero wtedy, kiedy zaczniesz podejmować jakieś kroki. Więc karta mówi o tym, żeby poprzez te codzienne czynności zbliżać się coraz bardziej do spełnienia swoich pragnień, swoich marzeń, żeby działać w tym kierunku, nie tylko stać i oczekiwać, że coś się wokół wydarzy, tak? Więc tutaj jakby ważne jest, żeby pracować nad tym, co ma do ciebie przyjść, poprzez właśnie te drobne, codzienne czynności. Jeżeli jesteś już w jakimś związku, to tutaj karta mówi o tym, że praca w waszym związku może być teraz bardzo prosta. Wystarczy po prostu być obecnym. Na przykład trzymać się za ręce, myć naczynia, podzielić się posiłkiem, wpatrywać się gdzieś w przestrzeń albo powiedzieć jakiś żart. Więc to są takie drobne, codzienne czynności, które mogą zbliżyć do siebie ludzi. Więc dla osób, które szukają jakiegoś związku, ważne będzie, żeby poprzez właśnie te drobne gesty, czynności dnia codziennego przybliżać do siebie tą drugą osobę, tak? Bo jeżeli będziemy w stosunku do niej uczynni, zażartujemy, spędzimy chwilę czasu, porozmawiamy, to w ten sposób może nawiązać się jakaś więź lub relacja. I kolejna karta, która mówi o karmie, o losie, więc jakby przed tobą otwierają się możliwości. Są rzeczy, na które być może nie będziesz miał wpływu. I to jest też wezwanie do tego, żebyś zaakceptował ludzi takimi, jakimi są i nie próbował ich zmieniać na siłę, tak? Nie próbował ich dopasować do siebie tylko dlatego, żeby nie czuć jakiegoś dyskomfortu. Więc mogą się tutaj dziać różne rzeczy losowe, nad którymi nie będziesz miał kontroli. Możesz spotkać na swojej drodze właśnie jakąś osobę, która być może odbiega od Twoich wcześniejszych wyobrażeń, ale jest to czas, żebyś właśnie zaakceptował, że to, czego nie możesz zmienić, to nie znaczy, że to jest złe albo nieodpowiednie dla ciebie. Więc jakby kochaj bezwarunkowo, podążaj owszem swoją własną drogą, nie możesz mieć wpływu na drogę innych ludzi, ale bądź jakby świadomy, że związek, który pojawi się na twojej drodze, jest ci przeznaczony i masz jakby za zadanie ewoluować w lepszą wersję siebie. Czyli karta mówi o tym, że związek, w którym jesteś lub w którym właśnie stoi przed tobą, będzie to związek z przeznaczenia. Kolejna karta to wyobraźnia. Mówi o wyobrażaniu sobie
I polega to na tym, żeby swoje marzenia przekształcić w manifestację, myśleć twórczo, kreatywnie, wyobrażać sobie i łączyć obrazy i uczucia. Więc jakby karta mówi o tym, że macie ogromną moc wyobraźni. Możecie stworzyć sobie różne scenariusze, różne obrazy i jest to czas, w którym Twoja wyobraźnia jest kluczem właśnie do urzeczywistnienia sobie życia, jakiego pragniesz. Więc nawołuje ta karta do tego, żeby tworzyć marzenia, tworzyć tablice wizji, intencji, swoich celów, pozwolić, żeby kreatywność tutaj działała. A w sprawach sercowych nawołuje do tego, żeby marzyć właśnie o tej drugiej osobie, o sposobie też nawiązania kontaktu z tą drugą osobą. Jeżeli chcesz, żeby ten związek był prawdziwy, to musisz o to zabiegać, nie tylko o tym marzyć, tak? Więc z jednej strony jest tutaj powiedziane o tym, że masz ogromną wyobraźnię, możesz przekształcać swoje różne wizje i obrazy, natomiast ważne jest też to, żeby te marzenia swoje przekładać na rzeczywistość, nie tylko marzyć, bo teraz jest czas na to, żebyś wyszedł poza swoje marzenia i wszedł w rzeczywistość. Sięgnął po to, co zsyła ci tutaj los, to co było w poprzedniej karcie. Więc jakby wyjdź na zewnątrz, zamanifestuj swoje pragnienia, zamanifestuj tą osobę, którą chcesz spotkać na swojej drodze, a wtedy ona się pojawi i dzięki temu zmienisz też swoje życie, tak? Więc macie szansę jakby urzeczywistnić swoje marzenia, bo los chce Wam zesłać kogoś, kogo do tej pory być może afirmowaliście w swoich wyobrażeniach. Kolejna karta mówi o kreatywności, o tworzeniu, o inspiracji i kolejna rzecz o manifestowaniu tego wszystkiego. Więc mówi o tym właśnie, że te wszystkie kreatywne rzeczy, natchnione myśli, które się w Tobie wyrażają, możesz je urzeczywistnić. I pojawiają się nowe pomysły, być może na które wcześniej byś nie wpadł. I zaczynasz być może też patrzeć na siebie w inny sposób. Jesteś bardziej otwarty, bardziej szczęśliwy i wszystko wydaje ci się piękne. Tu jedynie karty mówią o tym, że otrzymasz wiadomość, która urzeczywistni Twoje wcześniejsze marzenia, Twoje afirmacje, tak? Więc jakby stwórz wszystko w swojej wyobraźni, tylko postaraj się te marzenia urzeczywistniać. Zbieraj wskazówki i zamanifestuj to, czego pragniesz, tak? Poproś też o inspirację po to, żeby odzyskać tą drogę do
nowego związku, do osoby, którą pragniesz zamanifestować w swoim życiu, tak? I kolejna karta mówi o cierpliwości i czekaniu, a równocześnie o zaufaniu. Więc czekając na te dary, na ten los, to przeznaczenie, które do ciebie idzie, musisz być cierpliwy, nie spieszyć się, zaufać, że to, co ma przyjść, do ciebie przyjdzie. Może potrzeba czasu, żeby twoje serce otworzyło się na nową miłość. Pozwól na to, żeby pewne rzeczy się zadziały w sposób powolny. Może trzeba medytować, oddychać. Nie ma potrzeby jakby żyć w napięciu i w stresie, w nerwach, oczekiwać na to, że pojawi się jakaś osoba w twoim życiu. Więc jakby przesłaniem tej karty jest, żeby się cieszyć chwilą, wtedy czekanie nie będzie takie trudne, a ta cierpliwość zaprocentuje później tym właśnie, że spotkasz na swojej drodze osobę, którą byłeś w stanie sobie tutaj wymarzyć, tak? Zobaczmy jeszcze w takim razie karty wyroczni miłosnej. Karta wyroczni miłosnej dla panny. I mamy tu jedną kartę. I to jest karta, która mówi o zaręczynach. Natomiast ona może mówić o tym, że twój związek wejdzie jakby na wyższy poziom zaangażowania i karta ta mówi o tym, że może właśnie dojść w najbliższym czasie do zaręczyn, zaślubin, a jeżeli nie jesteś w tej chwili w związku, więc karta mówi o tym, że na twoim horyzoncie może się właśnie pojawić osoba do związku, który może zakończyć się w przyszłości zaślubinami, zaręczynami. Więc jakby ta karta zapewnia cię, że możesz spokojnie odpuścić wszelkie zmartwienia, wszelkie złe myśli, negatywizm i zawierzyć temu, że ta miłość romantyczna do ciebie przyjdzie, tak? Ok, i zobaczymy jeszcze jedno przesłanie od czarodziejskich wyroczni. Wypadły nam dwie karty. Pierwsze to jest magia ognia. Mamy tu magię ognia, która mówi o połączeniu się z magią ognia. Polega to na tym, żeby na przykład zapalić świecę, postawić w pokoju, w stole jadalnym, usiąść i albo pomedytować przez jakiś czas, obserwować płomień, może wysłać jakąś intencję, zaangażować się w to palące się właśnie, te palące się płomienie świecy.
jakby połączyć się z tym ciepłem, dodać takiego magicznego akcentu do swojego życia. Może ten ogień właśnie jest tutaj jakąś wskazówką, tak? Bo ogień daje ciepło, więc jakby możliwe, że będziesz mógł wtedy czerpać z tej palącej się świecy, zintegrować się z tą energią poprzez pasję, kreatywność. Wszystko to zależy, z jaką intencją przyjmiesz jaką intencję wypuścisz wraz z zapaleniem tej świecy, tak? Poczekaj więc do czasu, aż świeca się dopali, żeby dana intencja, z którą zwróciłeś się do ognia, przyniosła pożądane efekty. I druga karta mówi o tym, żeby połączyć się z Gają, z Matką Ziemią, po to, żeby nabrać równowagi. Ważne jest, aby poświęcić jakby trochę czasu, dostroić się do Ziemi, do otaczającej wokół ciebie przyrody, tak? Żeby pozostać jakby w kontakcie, ale bardziej takim duchowym, z rzeczami, które wspierają cię w twoich wysiłkach na drodze życia, w której jesteś. I dzięki temu możesz polepszyć swój dobrobyt, uzdrowić się, odczuć spokój lub osiągnąć jakiś inny ważny dla ciebie cel. I na koniec wyciągniemy jeszcze kartę z kluczy anielskich. I mamy kartę bądź dobrej myśli. Dobrze, dziękuję Wam w takim razie, drogie panny, za bycie ze mną w tej przestrzeni. Dziękuję Wam również za wsparcie mojego kanału poprzez komentarze, łapki w górę. Życzę Ci przede wszystkim miłości, uzdrowienia na Twojej drodze, dobrego samopoczucia i